Cześć, to ja, Kamila, czyli Polka w podróży. Dzisiaj jestem w największym na świecie kompleksie religijnym, który znajduje się w Angkor w Kambodży. Z tego filmu dowiecie się wszystkiego, co musicie wiedzieć na temat zwiedzania tego kompleksu. To jedziemy. Angkor położony jest na obrzeżach miasta Siem Reap. Jest jednym z najważniejszych stanowisk archeologicznych w Azji Południowo-Wschodniej. Park zajmuje powierzchnię 400 km² i jest domem dla pozostałości różnych stolic Imperium Khmerów, które rozkwitało między IX a XV wiekiem. Zawiera on niezliczone starożytne budowle i świątynie, od małych kapliczek po ogromne kompleksy, takie jak właśnie Angkor Wat. Kiedy najlepiej zwiedzać ten obiekt? W Kambodży jest gorąco przez cały rok tak naprawdę, a jedyne co się zmienia to ilość opadów. Pora sucha jest od listopada do maja, a pora deszczowa od maja do października. Naturalnie większość turystów odwiedza Angkor w porze suchej. Nikt nie lubi zwiedzać w deszczu. Natomiast aby uniknąć największych upałów, polecam wstać wcześnie rano i być w Angkor na niezapomniany wschód słońca o 6:30 rano. Do około 10 rano będzie całkiem przyjemna temperatura. Później robi się piekło i szukanie cienia staje się priorytetem, ale czego się nie robi dla odkrywania niesamowitych miejsc. Ale ponieważ Angkor to kilometry korytarzy przykrytych sufitami i otoczonych grubymi murami, to tak naprawdę nawet w czasie największego upału jest tutaj całkiem przyjemnie. Dlatego ja proponuję po obejrzeniu wschodu słońca koło Angkor Wat zacząć zwiedzać inne świątynie, takie jak Phnom Penh, Bayon czy Baupon i dopiero około 2:00–3:00 po południu wrócić na zwiedzanie Angkor, tak aby również móc zobaczyć zachód słońca w tej pięknej świątyni. Jeśli chodzi o bilety, to dostępne są 3- i 7-dniowe. Ja osobiście polecam 3-dniowy, ja mam 7-dniowy, natomiast ja sobie mogę na to pozwolić, ponieważ jestem w Kambodży 2 miesiące. W samym Siem Reap większość czasu z tych 2 miesięcy. Tak więc doszłam do wniosku, że 7-dniowy bilet będzie dla mnie odpowiedni. Natomiast myślę, że dla większości ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj jako turyści na kilka dni, to ten bilet 3-dniowy jest najbardziej optymalny. Bilety są dostępne w biurze biletowym. Tak wygląda biuro biletowe. Całkiem imponujące, muszę powiedzieć. Aczkolwiek trochę wyludnione. Również znajduje się ono mocno, nie mocno poza miastem, ale tak z dobre 15–20 minut na rowerze od centrum Angkor Wat, od centrum Siem Reap. A to jest muzeum jakieś, ale zamknięte. Ciekawe co tu jest napisane, czemu. Chcemy zobaczyć. Closed. No więc nie ma wytłumaczenia czemu, tylko że jest zamknięty od grudnia 2019 roku. Szkoda, wygląda całkiem imponująco. Ludzie często tutaj po prostu przyjeżdżają rano, jak jadą na wschód słońca, kupić od razu po drodze bilet. Biuro biletowe jest czynne od 5 rano, tak więc dokładnie tak można zrobić. Jeśli nie jest to pełnia sezonu, to kolejek też nie powinno być jakichś mega dużych. Puściutko. To jakie potencjalnie tutaj są kolejki, może świadczyć to, że tu jest 50 kas. Więcej niż na lotnisku. Hello, 7 days? 7 days from
Okay, thank you. 7 days, yes. One day or 3 days? One day over there, please. Hello, It's for Saturday. 7 days, right? 7 days, yes, Starting please. from today or tomorrow? From tomorrow, not today. Today you don't go? Today I don't go. Yes. And it's valid for 30 days? Yes. Okay, fantastic. So tomorrow first day. Yes, Where you please. come from? Poland. The camera take photo please, Poland. Okay, I'm going. Okay. So you pay 7 days, $72. Yes, can I pay with card? Yeah. ច្រើនខាងឡាយខ្ញុំដាក់មកមានប្រិយខ្យងតិចទៅនេះតិចអាចជាសាច់អីចាស់បើខ្ញុំដាក់តិចទៅដាក់តិចមិនរហូតនេះដល់ថាខ្ញុំដាក់បន្លែច្រើនរក So your ticket starting from tomorrow. Okay. Yes. Keep it well, don't lose it. Okay, beautiful. Thank you so much. Duncan. Bilet zawiera zdjęcie, datę pierwszego dnia wstępu i ważność, ponieważ bilet na 7 dni ważny jest przez 30 dni, czyli nie trzeba te 7 dni pod rząd jechać do Ankoru, tylko można sobie to rozłożyć na kilka dni, jeśli ktoś się zmęczy. Tak samo jest z biletem 3-dniowym, można go wykorzystać w ciągu 7 dni, co jest moim zdaniem bardzo sensowne i bardzo przemyślane. Za biletem można zapłacić kartą i gotówką. Obecnie w Angkor odwiedza kilkaset tysięcy ludzi rocznie, nie są to miliony, tak jak przed pandemią. Tak więc jeśli będziecie tutaj jeszcze w 2024 roku, to myślę, że kolejek jakichś wielkich nie powinno być. Ile dni tak naprawdę potrzeba na zwiedzanie Angkor? Jeśli historia Cię średnio interesuje i ciężko znosisz upały, to prawdopodobnie 1 dzień wystarczy tak naprawdę. Jeśli chcesz spokojnie zwiedzić wszystkie główne świątynie, to zdecydowanie polecam ten bilet 3-dniowy. Jak zwiedzać? Są tak naprawdę 3 opcje zwiedzania: tuk-tuk, wycieczki zorganizowane i rower lub skuter. Tuk-tuk prywatny, który Was zawiezie tam, gdzie chcecie i czeka, aż skończycie zwiedzanie, to jest fajna opcja. Tak naprawdę jest to prywatny transport na cały dzień do Waszej dyspozycji. Wynajęcie jego kosztuje około $20 na dzień. Wycieczki zorganizowane można znaleźć w mieście lub zarezerwować przez takie strony jak Get Your Guide. W cenie jest już transport i przewodnik, dlatego nie musicie się martwić o takie rzeczy na tej wycieczce. Wynajęcie roweru polecam osobom, które naprawdę lubią jeździć na rowerze, bo kilometry się tutaj kumulują i trzeba przygotować się na zrobienie około 40 km dziennie. Również jeśli macie tylko 1 dzień w Angkor Wat, to nie polecam roweru, bo się po prostu nie wyrobicie z czasem. Jeśli macie 3 dni, to na spokojnie rower jest dobrą opcją. Ceny wynajęcia roweru zaczynają się od $3 za dzień, ale polecam wynająć rower górski, którego koszt to około $6 dziennie. Wynajęcie skuteru to jest około $10 dziennie. To jest główna droga do Angkoru, a tutaj odkryłam ścieżkę rowerową, piękną, która prowadzi centralnie wzdłuż tej ulicy. Ona jest dosyć ruchliwa, praktycznie cały czas, no bo tak jak mówię, to jest główna ulica. Ale ta ścieżka jest absolutnie fantastyczna. Znaczy, jeśli chodzi o nawierzchnię, to nie jest jakaś super równa, ale jest lepsza niż większość dróg w Siem Reap. Tak więc ogólnie nie ma co narzekać. A jedziemy przez puszczę. Ciekawe, czy prowadzi do samego Angkoru. Nawet takie piękne kładki porobione
nad terenami bagnistymi. No mega. Tutaj widać, że jakiś budżet w to był wrzucony, że tak powiem. Jedna różnica między tą ścieżką a drogą jest taka, że tu są podjazdy. Nie są one mega wysokie. No i na moim rumaku miejskim daje radę, ale zaznaczam, że on ma przerzutki, więc nie jest źle. Jeśli macie rower bez przerzutek, to możecie się trochę umęczyć. Ale może warto. Bilet, to ważne. Wodę, dużo. Czapkę na głowę. Coś do jedzenia. Ceny w Angkor są sporo zawyżone. Krem przeciwsłoneczny oczywiście, wygodne buty, aparat, kamerę. I polecam również poczytać trochę na temat świątyń, zanim tutaj przyjedziecie. Angkor to ponad 1000 budynków i świątyń, dlatego warto się zorientować, które chcecie zobaczyć. Nie wszystkie da się zobaczyć, nawet w 7 dni. Niektóre są oddalone 30-40 km jazdy w jedną stronę, dlatego musicie się zastanowić, czy chcecie spędzić 1,5 godziny jadąc właśnie do danej świątyni. Mam nadzieję, że informacje zawarte w tym filmie pozwolą Wam lepiej zaplanować swój pobyt w Angkor. Życzę udanej podróży i pozdrawiam, Kamila.